Nier Automata. Gra wydana 17 marca 2017 przez producenta Square Enix oraz Platinum Games Inc. Grę można kupić na Steam za 142,99 zł, a na GG Deals można znaleźć ofertę od 57 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy historia w tej grze mnie jakkolwiek zaciekawiła? Czy pewne decyzje i wybory sprawiły u mnie kaca moralnego? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą posiadam na Steam bodajże od 2019 roku, ale dopiero jakiś czas temu ją ukończyłem i przyznam, że była to naprawdę długa podróż ze względu na to, że chciałem poznać całość historii, a to wymagało cierpliwości i czasu. Opowiedzmy sobie na początek coś o tej grze. Nier Automata to gra opowiadająca historię o walce o Ziemię, która rozgrywa się między robotami czy maszynami, a ludzkością, a dokładniej skonstruowanymi androidami, które mają niezwykłe zdolności. Są androidy chociażby typu B, które skupiają się na walce, oraz mamy chociażby typu S, który jest odpowiedzialny za wsparcie. Naszymi głównymi bohaterami są właśnie te dwa typy androidów, czyli kobieta android o imieniu 2B oraz chłopiec android o imieniu 9S. Ta dwójka bohaterów została przydzielona razem, by na początku pozbyć się potężnego przeciwnika klasy Goliat, lecz po drodze misja nie przebiegła całkowicie pomyślnie. Po wszystkim znajdujemy się w bazie androidów i dostajemy zlecenie na Ziemi, by pozbyć się robotów, ale i pomagać ludziom, którzy znajdują się na Ziemi jako rebelianci. Do dyspozycji w walce mamy różne bronie, jak chociażby lekkie i ciężkie miecze, lance czy ogromne rękawice bojowe. Ogólnie wybór broni, przyznam, jest dość skromny, ale zbierając materiały możemy je ulepszać i w efekcie zwiększać statystyki. Sami też zdobywamy poziom, więc sami siebie też ulepszamy poprzez zbieranie doświadczenia. Zwiedzając ten zniszczony świat możemy trafić na różnorakie misje poboczne, dzięki którym zdobędziemy nie tylko pieniądze, ale materiały, które mogą nam pomóc w ulepszeniach. Trafimy też na różnorakie miejsca, do których na początku jako 2B nie będziemy mieć dostępu, a dopiero w chwili, gdy będziemy mieli możliwość grania jako 9S, będą one dla nas dostępne. Jak uzyskać do niego dostęp? O tym za chwilę. Jak mówiłem, celem androidów jest walka z robotami i staranie się odbudować rasę ludzką, lecz problem w tym, że robotów jest tu naprawdę sporo i niektóre stanowią ogromne wyzwanie dla naszych bohaterów. Dodatkowo dochodzi kwestia, że okazuje się, że maszyny zyskały świadomość. W trakcie rozgrywki nieraz roboty zaczną mówić o uczuciach, będą naśladować ludzkie zachowania, czy nawet będą próbować założyć rodziny. Po drodze spotkamy nawet robota, który stworzył swoją własną wioskę, gdzie możemy całkowicie czuć się bezpiecznie, a nawet z nimi handlować. Więc następuje tu moment w grze, gdzie gracz zastanawia się, czy walka jest konieczna. Ano niestety jest, bo większość robotów to agresywne blaszaki, które zaatakują nas jak tylko się zbliżymy. Dodatkowo są nawet pewne grupy, które się ubierają i tworzą własną kulturę. Niektóre z nich są przyjazne i nie zaatakują nas jak wcześniej wspomniana wioska czy cyrkowcy. Jest też grupa dzikusów z lasu, którzy bez zastanowienia na nas zaczną szarżować w imieniu swojego króla. Gracz ma zatem w trakcie gry pewne konflikty moralne, czy zastanawia się, czy warto zabijać niektóre roboty, bo są one nieszkodliwe i w pełni świadome. Spotykamy również zbuntowane androidy, które krzyczą, że cała ta armia androidów jest sterowana przez kłamców i są manipulowani. Ogólnie sporo się tu dzieje w tej grze. Aby jednak odkryć, co tu się w ogóle dzieje, gracz będzie musiał przejść tę grę kilka razy. I ktoś może się właśnie zdenerwować, że grę trzeba przechodzić parę razy, by ją w pełni zrozumieć, ale to nie do końca o to chodzi. Widzicie, gra ma wiele zakończeń i to dosłownie cały alfabet, od A do Z, lecz najważniejsze są od A do E. W chwili, gdy skończyłem wątek z 2B, następują napisy końcowe i za pierwszym razem jak to skończyłem, to byłem w szoku, bo tak naprawdę nic mi to nie wyjaśniło i nie rozumiałem w ogóle zakończenia gry. Okazało się, że po napisach należy po prostu wczytać zapis i zaczniemy scenariusz B, gdzie sterujemy 9S i wówczas powtórzymy historię jak z 2B, tylko z perspektywy tego chłopaka. Nie będę mówić, o czym jest scenariusz C i D, bo to byłby już masywny spoiler, ale ważne jest, by się po pierwszym zakończeniu nie zniechęcać, tylko brnąć do przodu, by móc zrozumieć całą historię gry. W ogóle to warto nadmienić, że scenariusz E, czyli ostatni, który trzeba skończyć, by w pełni zrozumieć grę, jest dość zabawny dla mnie, bo nie sądziłem, że w życiu będę walczył z tak dziwnym bossem. I z góry przepraszam za ten spoiler, ale muszę to powiedzieć, bo nie wytrzymam. W życiu nie sądziłem, że kiedykolwiek bossem w grze, i to ostatecznym, będą napisy końcowe. Tak kurwa, napisy końcowe.
Nic więcej na ten temat nie powiem, ale naprawdę w trakcie przechodzenia gry na streamie zarazem trudziłem się, by pokonać ostatecznego przeciwnika, a zarazem śmiałem się, bo to było dla mnie tak absurdalne. Mimo wszystko bawiłem się przednio w tej walce. W trakcie całej gry spotkamy wiele postaci, zarówno ludzi i roboty, które sprawią u gracza różne zagwozdki, chociażby czy całkowite zniszczenie robotów jest konieczne, bo w końcu nie wszystkie są złe. Mamy tu różne bronie, dzięki którym możemy niszczyć przeciwników w różny sposób i pomaga nam jeszcze niewielki robocik, który może dla przykładu strzelać pociskami lub zaserwować potężny atak laserem. Gra oferuje również całkiem ładną grafikę oraz przyjemną dla ucha muzykę i choć nie ma zbyt wielu utworów i w trakcie swobodnego chodzenia słyszymy ciągle to samo, to i tak są świetne. Była to długa podróż, ale bawiłem się przy niej świetnie i naprawdę dużo czasu poświęciłem, by poznać całą historię. I ani trochę nie żałuję, mimo że bywało ciężko. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Gra chodziła mi płynnie i bezproblemowo. Nie miałem żadnych crashy, więc pod względem technicznym jest dobrze. Audio. Muzyka, choć powtarzalna w swobodnej rozgrywce, to jest przyjemna i niezwykle klimatyczna. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze. Walki były dynamiczne i momentami chaotyczne, bossowie byli różnorodni i momentami wymagający, historia bardzo głęboka i skomplikowana, przez co chciałem ją poznać za wszelką cenę. Jest tego o wiele więcej, ale gameplay mi się niezwykle podobał. Grafika. Gra prezentuje się dla mnie ładnie, zarówno jeśli chodzi o postacie, zniszczone miasta czy tereny leśne. Podsumowując, Nier Automata to gra niezwykle wyjątkowa pod wieloma względami. Na początku po pierwszych napisach końcowych nie wiedziałem, co mam sądzić o tym tytule, ale jak się okazało, trzeba przejść kilka scenariuszy czy zakończeń, by móc w pełni zrozumieć historię bohaterów, ale i konfliktu, który trwa już naprawdę długo. Myślę, że ten tytuł znajdzie wyjątkowe miejsce w moim serduszku, ze względu na to, że trochę czasu musiałem na niego poświęcić, ale i przez to, że wydarzenia dziejące się tutaj spowodowały u mnie różnorakie przemyślenia. Polecam wam ten tytuł ogromnie i zachęcam, by włączyć się w ten długotrwający konflikt między robotami a androidami. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!